Dzień dobry wszystkim. Zanim wybierzemy się w kolejną podróż, należy się cofnąć do roku 2021, kiedy to wszystko się zaczęło. Więc na chwilę powróćmy do Kirgistanu. Привет, Польша! Привет! Привет, всем привет! Всем привет! Это Киргизстан! Привет! Это Киргизстан. Niesamowite przygody, niesamowite wrażenia. Po raz pierwszy zetknąłem się z tak dużą ilością przygód i to w tak krótkim okresie czasu. А? Может, по-русски научим? Можешь. Tamam, co my Przyszedł rok 2022, a ja już wiedziałem, w którym kierunku zmierzę. Nie bez przyczyny padło znowu na kraje Azji Centralnej, w tym Kazachstan, Uzbekistan i na końcu Tadżykistan. Co ja tu widział, смотрю. Jeszcze. Jak u was gości przy mnie. W Tadżykistanie znowu powtórzyło się wszystko to, czego szukałem. Piękna i nieprzewidywalna podróż. Да, это мой путешественник Джорна. Как я No i путешествовал. ostatnia z dużych podróży do Azji Centralnej miała miejsce w Chinach i był to kraj Ujgurów, prowincja Xinjiang. No i jedziemy takim oto super samochodem. Podróż po Chinach była zupełnie inna, trudniejsza niż wstępnie założyłem. Nawiązywanie kontaktów sprawiało mi dużo problemów mimo znajomości języka chińskiego. Przyszedł rok 2024, a ja stanąłem przed wyzwaniem, dokąd pojechać. Po krótkiej myśli padło na Mongolię i to dzisiaj zapraszam Was na szczegółową relację z tej właśnie podróży. Ahoj, ruszamy! Widzicie, dużo rzeczy mamy do zabrania, ale i tak te rzeczy zostały ograniczone praktycznie do minimum, więc mam nadzieję, że będzie lepiej niż w zeszłym roku, gdy dźwigałem dużo więcej rzeczy. Boli mnie głowa od tego wszystkiego, od zbierania, planowania. Wiadomo, człowiek zawsze się trochę stresuje, nieważne, który raz by nie jechał na jakąś wyprawę. Stresik jest zawsze, szczególnie, że w tym kraju językowo niestety nie przygotowałem się na tyle, żeby nawet w sposób podstawowy być w stanie się skomunikować. Ale taka wersja w miarę minimalistyczna. Bagaż oceniam na około 12-13 kg. No i nic, no i trzeba to wszystko spakować i modlić się, żeby na lotnisku byli strażnicy przychylni i może umożliwili mi kontrolę bezpieczeństwa ręczną, jeśli chodzi o materiały filmów analogowych. Więc zaczęło się o 7 rano i 29 dopiero o godzinie 18 planowany jest dolot, więc czeka nas długa podróż. I z lotniska będziemy się kierować już w przeciwnym kierunku, do którego zmierzamy. A następnie znowu z powrotem w kierunku, do którego zmierzamy. Znowu wschód. Coś jest magicznego w kierunku wschodnim, więc kontynuujemy eksplorację.
No, słuchajcie, znajdujemy się na lotnisku w Amsterdamie i zmierzamy do Azji, jak co roku. Zastanawiam się, jakie są oczekiwania od tej podróży w tym roku dokładnie, bo w poprzednim roku po Chinach został taki mały niesmak, który spowodował, że kolejne wyprawy są w jakiś sposób ciężkie, budzą pewien niepokój. Obydwa loty były opóźnione. Pierwszy lot o godzinę, drugi lot o półtorej godziny, więc fajnie się to zsynchronizowało, czyli opóźnienia się na siebie nałożyły, dzięki czemu, ale oczekuję, że to będzie bardziej Kirgistan i Tadżykistan, czyli te dwa kraje, które pokazywały, że gościnność jest naprawdę na wysokim poziomie i spróbujemy to odtworzyć, to znaczy sprawdzić, jak tam jest. Problemem jest tylko taki, że znajomość języka tego kraju jest na najniższym poziomie, więc w porównaniu do mojego rosyjskiego czy angielskiego, no niestety komunikacja będzie na pewno największym problemem w tej podróży. Ludność nomadzka, która się ciągle przesuwa, kraj ogromny, odludny. Operacyjnie zamierzam pokonać całą stronę zachodnią oraz wschodnią oraz przejechać później z Mongolii na Chiny, na wewnętrzną Mongolię. Wewnętrzna Mongolia będzie raczej takim kierunkiem dodatkowym, jakiegoś spędzenia tam może 3 do 5 dni łącznie, więc główny cel na ten rok to Mongolia. Tak więc to będzie jeden z ostatnich krajów w Azji położony, który mnie interesuje na tą chwilę. Zostanie tylko Rosja, która jest krajem cięższym, bardziej niedostępnym na tą chwilę, aczkolwiek myślę, że za rok. Jakie mam obawy do Mongolii, to że właśnie te braki językowe. Największe nadzieje wiąże z ludźmi i właśnie z interakcją między nimi. Po prostu pojedźmy, zobaczmy, przeżyjmy. Mongolia, lot 11 godzin. Chiny do Pekinu. W Pekinie mamy 7 godzin na przesiadkę. No i później Mongolia, godzina 17. Więc praktycznie 24 godziny, jak zwał, tak zwał, w podróży. Dzień dobry. Znajdujemy się na lotnisku w Pekinie. Właśnie przesiedliśmy się z terminala drugiego na terminal trzeci. No i w Chinach jest coś takiego, że ta kultura posiłku, powiedzmy, na wyjeździe jest bardzo duża, więc będzie można sobie podjeść do wyliczenia, nie bankrutując przy tym. Mamy do zjedzenia po prostu zwykły makaron, 50 juanów, co jest tak dużo drożej niż zjedlibyśmy tutaj na mieście, bo przeciętne ceny kształtują się w okolicy 30 juanów. 20 nawet jesteśmy w stanie zjeść taką michę, myślę, na mieście spokojnie, więc jest to dość drogo. Muszę uważać, bo zaraz mi to wszystko zleci. Słuchajcie, jak na razie podróż idzie doskonale. Wiza, tak zwane wolno wiza 15-dniowa działa. Trzeba tego pilnować, co prawda, no ale zakładam, że 15 dni można spędzić. Oczywiście Chińczycy się cieszą, jak mówi się po ich języku. Panie w obsłudze po angielsku, jak zaczyna się mówić, to tak kumają, ale ciężej już. Mi często brakuje mimo wszystko słów. Na przykład jak jestem na lotnisku, to nie mam pojęcia, jak jest terminal, jak jest transfer i tak dalej, i tak dalej. To są proste słowa, ale nie umiem. No więc dzisiaj za 3 godziny mamy lot do Ulaanbaatar. Stwierdziłem, że na razie, słuchajcie, to jest chill grill tak naprawdę, bo jest pełen komfort. Wszystkim można płacić. Ciekawostka, że można płacić kartą, nie trzeba Weixinem, czyli WeChatem, więc to jest dobre. Makaronik dobry, bardzo mało mięsa. Jak za 30 juanów, to tak naprawdę za 50 to płacimy za ten makaron głównie. Znaczy złotówka jest mocna w stosunku do juana, więc
Można kupić dużo więcej niż rok temu. No może nie tak dużo, ale znacznie. Na wejściu na lotnisko, co warto zaznaczyć, musimy wypełnić tak zwany arrival card. W arrival cardzie, czyli w karcie przylotu, proszą nas o wypełnienie danych, takie jak imię, nazwisko, numer paszportu, numer lotu, numer hotelu. Już na dzień dobry zostajemy przywitani szeregiem obowiązków legislacyjnych. Mamy też do wyboru wizę tranzytową 144-godzinną. Nie polecam, bo oni wtedy inaczej to traktują. Trzeba tam inną pieczątkę zdobyć, więc wszyscy idą po tą kartę jakby tym trybem wizy darmowej. Nie? No i co? Wpuścili mnie bez problemu. Na wyjściu jeszcze jest oczywiście sprawdzenie bagażu. Trochę się martwię. To się martwię w Ulaanbaatar, czy dojadę z lotniska do centrum jakimś autobusem, ale mam nadzieję, że coś tam będzie. Jadę w ciemno, nie sprawdzałem. W Pekinie pogoda jak zwykle jest masakryczna, powiem szczerze, że w życiu bym nie chciał tutaj kurde chodzić. Przy tej pogodzie naprawdę jest taki ukrop. Najlepiej by to było przylecieć we wrześniu, kiedy ta pogoda już się stabilizuje. Tych Chińczyków tak dużo jest, biegają. Ale miałem taką rozkminę, do której pewnie jeszcze wrócę w trakcie podróży. To znaczy, po co ja tak w ogóle podróżuję? I dotarło do mnie, że ja w tych podróżach szukam czegoś zupełnie innego, co mam na co dzień. Czyli taki, wiecie, komfort, dobrobyt, wygoda, zakupy, sklepy. I teraz to jest takie poszukiwanie tej drugiej strony, czyli takie jakby, wiecie, czarno-białe. Czyli jesteśmy w tym białym, ale poszukujemy zupełnie czegoś innego, czyli tego czarnego. Ja chyba o tym kiedyś wspominałem, ale brakuje mi tego takiego ludzkiego luzu kontaktu, niesplugawionego kasą i skokiem na kasę, biznesem, wiecie, układami, interesownością danych ludzi. Mam wrażenie, że większość tego się odbywa właśnie w kontekście interesu. To mi się nigdy nie podobało. Tak sobie ostatnio pomyślałem, że te moje podróże powinny się nazywać ucieczka do normalności, bo tak naprawdę cofamy się do krajów, które są słabiej rozwinięte gospodarczo i które w taki sposób jeszcze naturalny zostały gdzieś z tyłu i po prostu wpadamy w pewien zachwyt tymże krajem. Fajnie, bo dają gorącą wodę. Na pewno się, wiecie, nic nie stanie. Wypiję dzbanek wody z cytryną. Czeka mnie odprawa, kontrola bezpieczeństwa. Fajne te chatki chińskie tutaj. Zawsze mi się to żarcie w Chinach podobało. To chyba jest najmocniejszy aspekt tego wszystkiego, czyli jedzenie. Słuchajcie, w Mongolii będziemy przemieszczać się na zachód. To będzie pierwsza część naszej wyprawy. Zobaczymy, jak to pójdzie w ogóle. Zobaczymy, jak otwarci są ludzie, albo jak nie wcale są otwarci. Spróbujemy dojechać na najbardziej wysunięty punkt na zachód, po czym wrócić, po czym pojedziemy na najbardziej wschodnią część regionu, a następnie pojedziemy na południe. Ale trzeba przyznać, że są bardzo niskie. I brak otyłości przede wszystkim, co bardzo ładnie widać. Bardzo mało kobiet jest puszystych. Panowie co prawda bebzony są, ale panie trzymają formę. I wewnętrzna Mongolia jako wisienka na porcie. Startowaliśmy 7 rano, jest 17 dnia następnego, minus 6 godzin zmiany strefy czasu, więc jesteśmy ponad 24 godziny w podróży i jeszcze 2 godzinki przed nami. Tak więc powrót do normalności to jest temat podróżniczy nasz i do tego będziemy się odnosić. Każde lotnisko jest taka kolejka. Myślałem, że to tylko między terminalami, ale to nie, to jest w obrębie jednego terminala. Wyrzuca nas na stanowisko odpowiednie. No i z tego stanowiska dalej się popyla. Dzień dobry, znajdujemy się na lotnisku w Pekinie. Jesteśmy przed ostatnim etapem naszej wycieczki, jeśli chodzi o podróż samolotową, czyli dotarcie do celu podróży. Ulaanbaatar jest 2 godziny od naszego miejsca.
Leci się dokładnie 2 godziny 15 minut. Kilka słów na temat tego lotniska, jest bardzo duże. Podróżuje się po nim pociągiem. Są 3 stacje i ja myślę, że tutaj będą nas rozwozić między terminalami, a tu się okazało, że w obrębie jednego terminala jest ciuchcia. No i cóż, boarding na Ulaanbaatar. Na Ulaanbaatarze czeka nas tak zwane miękkie lądowanie, czyli hostel. I tyle. Lotnisko duże, puste, przestrzenne, bardzo dużo miejsca. Mam wrażenie, że nie w pełni wykorzystane. Ruchliwe, ale ruch idzie bardzo sprawnie. Bez problemów, 1,5 godziny udało się załatwić wszelkie formalności. Zjeść dobry obiadek. Cały czas jeżdżą panie sprzątające, wokoło jest. Jak już się wysiądzie z pociągu, to jeszcze z 15 minut z buta trzeba iść na sam koniec terminala. Trochę to dziwne, bo dużo stanowisk jest nieobsadzonych. No, ahoj przygoda.